Podstawowymi pojęciami związanymi z czasem pracy są normy i systemy czasu pracy oraz okresy rozliczeniowe. Normy czasu pracy określają maksymalną liczbę godzin, jaką pracownik może przepracować zgodnie z obowiązującymi go przepisami prawa pracy. Obecnie w kodeksie pracy występują dobowa norma czasu pracy, która co do zasady nie powinna przekraczać 8 godzin oraz tygodniowa norma czasu pracy, która co do zasady nie powinna przekraczać 40 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. Kodeks pracy w dziale 6 definiuje podstawowe zasady planowania i rozliczania czasu pracy. W zależności od specyfiki firmy, pracodawca może ustalać harmonogramy pracy w oparciu o zdefiniowane systemy czasu pracy. Podstawowy system czasu pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę oraz 40 godzin w przeciętnym 5-dniowym tygodniu czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Wyróżniamy też inne niż podstawowe systemy czasu pracy. Kodeks pracy definiuje dozwolone systemy czasu pracy. Są to równoważny system czasu pracy, system pracy w ruchu ciągłym, system przerywanego czasu pracy, system zadaniowego czasu pracy, system skróconego tygodnia pracy oraz system pracy weekendowej. System równoważnego czasu pracy to system, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym wymiarem czasu pracy w inne dni lub dniami wolnymi od pracy. System pracy w ruchu ciągłym to system, w którym dopuszczalne jest przedłużenie czasu pracy do 43 godzin przeciętnie na tydzień w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 tygodni, a 1 dnia w niektórych tygodniach w tym okresie dobowy wymiar czasu pracy może być przedłużony do 12 godzin. W systemie przerywanego czasu pracy pracodawca może wprowadzić jedną przerwę w ciągu doby trwającą nie dłużej niż 5 godzin. Przerwy nie wlicza się do czasu pracy, ale za czas tej przerwy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości połowy wynagrodzenia za czas przestoju. System zadaniowego czasu pracy to system, w którym pracodawca po porozumieniu z pracownikiem ustala czas pracy niezbędny do wykonania powierzonych zadań. System skróconego tygodnia czasu pracy to system, w którym dopuszczalne jest wykonywanie przez pracownika pracy przez mniej niż 5 dni w ciągu tygodnia przy jednoczesnym wydłużeniu dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca. System pracy weekendowej to system pracy, w którym praca świadczona jest wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta. W tym systemie dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy nie więcej niż do 12 godzin w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca. Czas pracy jest planowany i rozliczany w dłuższych okresach, zwanych okresami rozliczeniowymi. Okres rozliczeniowy to odcinek czasu wyrażony w tygodniach lub miesiącach, na który jest planowana i po upływie którego jest rozliczona praca każdego pracownika. Podstawowy okres rozliczeniowy trwa nie dłużej niż 4 miesiące, jednakże w hodowli, przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób możliwe jest przedłużenie okresu rozliczeniowego nie więcej niż do 6 miesięcy. Natomiast jest to uzasadnione nietypowymi warunkami technicznymi i organizacyjnymi mającymi wpływ na przebieg procesu pracy, możliwe jest wprowadzenie okresu rozliczeniowego nieprzekraczającego 12 miesięcy.